Siemaneczko, dziś coś totalnie odjechanego, takiego skrajnego, można powiedzieć, w 100% petrolheadowego. Wiecie, co to oznacza? Kubiki 6, 4, chemii pod maską. Boże, prawie 6,5 litrowa V8 we Wranglerze. I to nie jest żadna rzeźba, żaden swap, po prostu to jest topowy, najlepiej wyposażony, najmocniejszy Wrangler, jaki powstał, a tak dokładniej Rubicon 392 właśnie. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. Ojejku, to będzie strasznie wieje dzisiaj. A jak się można domyśleć, taki Rubicon z aerodynamiką no nie jest na ty, tylko raczej na nie. Ale nie o to tutaj chodzi, chociaż jak pod maską prawie 500 koni mechanicznych, też maszyna się odpycha. W ogóle ten egzemplarz został wyprodukowany w 2021 roku i jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Nie jest on sprowadzony z USA, z Dubaju. Absolutnie bezkolizyjny, ma prędkościomierz w kilometrach na godzinę. Właściwie co tutaj zostało zmienione? Tylko te oto lampy, ale pochodzą właśnie z tego rocznika, z tego modelu. Są oryginalne, tylko europejskie. Dołożony tutaj został hak, no i dubajskie są tutaj takie oto zderzaki. Maszyna to świeżynka, właściwie aż szkoda nią wyjeżdżać w teren, bo ma zaledwie 20 000 kilometrów przebiegu. Jest cała, mimo wszystko, oklejona folią, także w sumie byłoby można. I teraz tak, cena za takiego Rubicona 392. No przede wszystkim wszystkie takie Rubicony z 6.4 chemii pod maską, które są wystawione w Polsce aktualnie, tak jak teraz kręcę ten odcinek, bodajże 6 sztuk jakoś, wszystkie są ze Stanów. Oczywiście są troszkę tańsze, ale jak tak wejdziemy na Mobile.de, nówka, ale z 2024 roku 600 000 złotych. Ten egzemplarz, no 449 000 złotych, ale w zasadzie jeśli ktoś by coś takiego chciał innego, no to nie wiem, chyba nie ma alternatywy właściwie. Oczywiście, że mamy coś takiego jak Durango, czy też Rama, ale w zasadzie Wrangler jest no taki bardziej świrnięty chyba, taki bardziej skrajny, bardziej konkretny. G-klasa, no to nie ten przedział cenowy, o nie. Jeśli mówimy o Wranglerze z prawie 6,5 litrową V8 pod maską, prawie 500 konną, no to wiadomo, że ta konfiguracja jest po prostu no... Ja wiem, że tutaj mogą pojawić się jakieś komentarze, tak jak pod Can-Amem, że ktoś po prostu nie rozumie, że można sobie kupić coś innego, coś nietypowego. Przecież po co takiego Wranglera? Przecież to tyle pali, głośne jest i tak dalej, surowe. Lepiej wziąć przecież RAV4. Ja nie mogę, ale nuda, prawie zasnąłem. Kto interesuje się motoryzacją, kto lubi takie indywidualne samochody, ciekawe i tak dalej, z pewnością takiego 6.4 chemii Rubicona doceni. I wizualnie wersja 392 ma inną maskę, proszę bardzo, tutaj z takim wlotem emblemat. Taka jest konkretna, ten samochód w ogóle jest taki mega przerysowany, ale to fajnie. Przecież to fajnie, że takie samochody istnieją, motoryzacja bujna jest. Mamy też tutaj różne brązowe wstawki. Zwróćcie uwagę na koła, też są właśnie 392-kowe, felga 17-calowa, oponka 33-calowa, rozmiar opon to właściwie 315×70, prawie 500 koni i all terrain, proszę bardzo. Zawieszenie też tutaj jest fabrycznie zmienione, auto jest wyżej zawieszone o 2 cale, amortyzatory Fox. Proszę bardzo, elegancko to widać, w ogóle tutaj podwozie jest całe zabezpieczone przed korozją, no takie zabezpieczenie to mniej więcej 10 000 złotych. Jak tak doliczymy jeszcze całe oklejenie tego samochodu folią, no to kolejne 20 000 złotych, tak około. Jeszcze jak tutaj jesteśmy przy zawieszeniu, no to dodatkowo mamy tutaj takie oto osłony jakby przed kamieniami chroniące z przodu i z tyłu. O, tutaj jeszcze, przednie koło. Także wiecie, to nie jest jak G-klasa AMG, że mamy po prostu jakieś drogowe opony i faktycznie tamten samochód się fajnie odpycha, chociaż tutaj naprawdę też jest ok. Ale Rubicon jest normalnie przystosowany do wjechania w teren. Z ciekawostek, no to też mamy tutaj na przykład stabilizator, który elektrycznie możemy rozłączyć. Mamy fabryczną przepustnicę wydechu. Dwie prawdziwe końcóweczki, jak najbardziej. No zobaczcie, jak ten samochód, to jak nóweczka jest, jak nóweczka. Taki oto też
hak z tyłu, czujniki parkowania, proszę, jest surowizna straszna, przecież te wszystkie tutaj zawiasy i tak dalej. Tutaj też mamy bagażnik jeszcze dachowy nakładany w tym egzemplarzu. Oczywiście można go sobie rozmontować. W ogóle jest tutaj zestaw narzędzi do tego samochodu, że to możemy sobie odkręcić. Wszystkie drzwi, proszę bardzo. Ten panel, no to proszę, on nawet tutaj jest na uszczelce. Uszczelki też ordynarnie i tak właśnie ma. To jest właśnie ten klimat. Klamki plastikowe, jest ok. Proszę, wlew paliwa i ta osłonka jest aluminiowa jakaś. I przedni zderzak, ten samochód jak pająk jakiś taki wygląda. Konkretnie haczyki też, kolejne haki. Nie no, wizualnie naprawdę petarda. Wiadomo, tam Skoda Kodiaq czy RAV4 będą mniej paliły i takie będą może nawet bardziej praktyczne. Ale taki Wrangler, w ogóle taki fun fact, właściciel ostatnio prezentowanego Can-Ama również ma Wranglera. Reflektory mamy tutaj LEDowe, tak jak w G-klasach jest tutaj taki ring dookoła, charakterystyczny grill z 7 wlocikami. Jest to nawiązanie do historii. W ogóle ciekawe, czy tutaj tylko na te zawiasy się otwiera maskę. Później sobie sprawdzimy. Jest tutaj nawet keyless, proszę bardzo, na taki przycisk, ale gdy włożymy tu klamę, proszę bardzo, też jest tutaj czujnik. No i dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Delikatnie, fajnie. No w G-klasie chyba trzeba bardziej tak huknąć. No. Delikatniutko. Ej, niesamowite, że ten samochód, mimo iż to wszystko można sobie zdemontować, no to wszystko tu jest jakoś tak dopasowane, że te drzwi, delikatnie się zamykają, otwierają, super. Otwórzmy sobie bagażnik. Zintegrowany kompresor w tylnych tutaj drzwiczkach, jakby drzwiczki, można to nazwać drzwiczki? Tak jest, tutaj jest zestaw, przewód i tak dalej. Tutaj, podłączamy. Air, ale bajer. Ciekawe, czy to jest tylko w 392, no to jest oznaczenie całe, wymiary i tak dalej. Auto ogólnie jest napchane, fajnie wyposażone, ale tutaj bajzer zrobiłem. Raceboxik już czeka, przerażony. Już nie będę wnikał, jakie tutaj jest dokładnie pojemność bagażnika. Bagażnik jest bardzo duży, proszę bardzo. Przestrzeni pełno w środku. Tutaj cała taka klatka, można powiedzieć. Tutaj od wewnętrznej strony jest trochę obudowana plastikiem. Nawet w niej są głośniki, ale to zaraz. Ogólnie jakby go tutaj całego rozmontować, no to naprawdę on by wyglądał kozacko. Proszę bardzo, tutaj osłony, taka jakby gąbeczka, podsufitka i to jest, moi mili, jakiś kompozyt taki. Coś takie jakby plastikowe, nie wiem. Ale zaraz pewnie ktoś się znajdzie i powie, że w Golfie 4 to jest pełna tutaj miękka podsufitka i nawet te kable są bardziej pochowane. No co ty, nie gadaj. To jest Wrangler. Tak tutaj ma być. Zamykamy. Wejdźmy do tyłu. Boczek drzwiowy. Tutaj do połowy jest miękki. Tutaj jest miękko. I tutaj dopiero zaczyna się robić twardo. Dywaniki elegancko, welurowe, ale z tego co wiem, tutaj nawet Wrangler ma korki spustowe. Zobaczcie, jak to wszystko jest przymocowane pod tym dywanikiem. Tak, jakby nas tutaj zalało, są korki spustowe, żeby sobie wodę wylać z wnętrza. I kanapa z tyłu, też taki konkret, skórka, nie wiem czy to fejkowa, czy prawdziwa. Brązowe przeszycia, oparcie. Jest tutaj dość sporo miejsca. Wejdziemy. Ale powiem wam, ja mam 198 cm wzrostu i zobaczcie, nawet tutaj jak wchodzę, no to muszę uważać, strasznie wysoko się siedzi. I ogólnie na ilość miejsca z tyłu, tak nie ma co tutaj narzekać. No dwumetrowiec za dwumetrowcem ledwo, ale mieści się. Troszeczkę ogólnie muszę tutaj uważać na głowę, bo na przykład, no nie wiem, na głowę mam tutaj dużo miejsca. Praktycznie włosami w ogóle nie dotykam o podsufitkę, ale na przykład jak ktoś chce tutaj wychodzić czy coś, to muszę uważać, żeby na przykład w to się nie uderzyć. No niższe osoby nie będą miały z tym problemu. To jest głośnik. Boże, jak zabaweczka. Ale właściwie są tutaj walory użytkowe jakieś takie. Auto jest bardzo, bardzo praktyczne. Jakieś schoweczki, jakieś takie miejsca nawet na telefon elektryczny. Szyby, tutaj proszę wejście 230, ale widzę jakąś przejściówkę, by tutaj trzeba było dokupić. Tutaj 2 wejścia USB pod spodem. Nawiewy z tyłu, klamki wyglądają w ten sposób. Konkretnie też, ale szaleństwo. Tutaj nawet nie wiem, czy to jakiś głośniczek, czy mikrofon, ciężko mi powiedzieć. Jeszcze oświetlenie LEDowe i przestrzeń pasażerska z przodu. Miejsca tutaj generalnie jest dość sporo wewnątrz. Powiem tak, kiedyś prezentowałem Forda Bronco i jakoś mi się Wrangler wewnątrz kojarzy właśnie
z Bronco. Wnętrza raczej w podobnym klimacie, w ogóle te samochody są właściwie w podobnym klimacie, ale Bronco chyba wygląda troszeczkę tak normalniej. No wiecie, tu chodzi o to, iż najnowsze Bronco nawiązuje do starego Bronco. Jest jakby tak, no nie wiem, tak jak Mustangi na przykład nawiązywały do starych Mustangów, czy Fiacik 500 do pierwowzoru, jednak z Wranglerem jest troszkę inaczej. Po prostu ten wygląd dla Wranglera jest naturalny, ponieważ no nie było takich etapów jakby w życiu Jeepa, że nagle Wrangler zaczynał wyglądać normalnie. Zawsze tutaj było to wszystko, takie wystające. Zawsze Wranglery były kwadratowe, miały te zawiasy na wierzchu, zawsze miały ten pyszczek. Wejdziemy do środka. Boczek drzwiowy tak samo jak z tyłu. Do połowy jest miękko, na dole twardo siatka. Fotele regulowane manualnie i to zobaczcie, jak ordynarnie. Tutaj normalnie się pociąga i się reguluje nachylenie. A co tutaj? Aha, tutaj proszę bardzo, na lędźwia się reguluje w tym miejscu. Ciekawe. No i Rubicon 392. Wsiadamy. Jak to mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą jak najbardziej w porządku. Myślę, że niższe czy też wyższe osoby będą się czuły tutaj ok. Widok z perspektywy kierowcy. Jejku. Jak w jakimś aucie wojskowym. Ta maska jaka wystająca z tymi uchwytami, zawiasami, pionowa szyba. Właściwie ja tutaj prostuję rękę, no to już palcami dotykam o szybę. Łatwe do czyszczenia. Takie uchwyty. W ogóle chyba największym hitem jest to, iż taki Jeep Rubicon 392 z 6.4 chemii pod maską to Stellantis. No to jest dowód, iż Stellantis ma jeszcze szansę. Miejmy nadzieję, że Jeepa ta firma, ten koncern cały nie ubije, nie wsadzi pod maskę 1.2 PureTecha, bądź też nowego Wranglera nie oprze na płycie podłogowej tej samej co Alfa Romeo Junior. Coś takiego jest. Odpalimy. To jest, moi mili, życie. I teraz mamy zamknięte przepustnice, ale wciskamy sobie ten przycisk, proszę, lornetka. I to nie jest jakaś taka lornetka, tak jak w europejskich samochodach, że nam się nagle, nie wiem, odpalą głośniki z buczeniem, czy tam delikatna ta przepustniczka. Nie, tutaj nie. Boże, teraz nawet jak tutaj strzały są, to są to takie sprawiedliwe po prostu żygnięcia paliwkiem. Deska rozdzielcza jest tutaj nawet, widzę, czymś obszyta, albo po prostu to jest jakieś, nie wiem, obszyta jest w sumie jakąś skórką pewnie fejkową, ale jest. Dekor grafitowy, okrągłe nawiewy, też to wszystko jest proste, jasne, jasne w odbiorze po prostu. Ktoś to widzi pierwszy raz i wie, co z tym robić. Pełno fizycznych przycisków, ale proszę, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, klimatyzacja jest automatyczna, no i tutaj przyciski to wyciszenie, właśnie lornetka, antypoślizgówka, Parktronic, tutaj jakiś tryb do zjeżdżania z górki, chyba delikatnie, żeby auto to robiło. Idziemy w dół, otwieranie, zamykanie szyb, AUX 1 do AUX 4, no i tutaj ustawienia offroadowe. Ja na tym się nie znam, to już coś dla TerenVizji. O ile wiem, chyba testowali takiego 6.4, tak mi się coś wydaje, ja tego nie ruszam, bo coś będzie nie tak. Zresztą, jak nie jeździmy po prostu po grząskim jakimś terenie, w offroad nie wyjeżdżamy, to z tego praktycznie nie korzystamy. Blokowanie dyferencjałów, odłączenie, o ile wiem, to jest chyba odłączenie tego stabilizatora. I tutaj proszę, drugi taki gałęcjusz. Nie jest to jakiś joysticzek, tylko normalnie takie, tak jak tutaj. Mega fajny taki akcencik. Oczywiście, że jest tutaj sporo takich twardych plastików, jest surowizna i tak ma tutaj być, chociaż to jest akurat gumowane, a tutaj już twardo, schoweczek twardy, chociaż miękko przynajmniej nam opada. Ale na przykład zwróćcie uwagę, coś takiego. To jest tutaj we Wranglerze normalna sprawa. Ręczny, normalny. Tutaj jest jeden taki mały schowek i tutaj duży. System multimedialny, no tak szybciuteńko, charakterystyczny właśnie dla Jeepa, dla Dodge'a, dla Maserati, dla Lancia. Bardzo dużo jest tutaj funkcji. Możemy sobie wszystkie ogólnie tutaj rzeczy spersonalizować. Zobaczcie, jakieś ustawienia, jednostki miary, aplikacje, no to tutaj jest takie główne takie centrum dowodzenia. No i jeszcze licznik, prędkościomierz i obrotomierz umieszczone w takich tubach analogowe i po środku wyświetlacz LCD. Kierownica, delikatne bicepsiki, skóra gładka, perforowana, no ale w pięknym stanie, ale no co się dziwić, 21 000 kilometrów przebiegu. Są tutaj manetki do zmiany biegów, przyciski normalne, wszystko to jest mega proste, nawet jest tutaj tempomat aktywny z tego co widzę. No i komputer pokładowy, no się nie bójcie tutaj o zużycie paliwa, no po prostu jest wysokie, bo
stało tutaj auto. Zacznijmy sobie od jedynki, prędkościomierz. No i tutaj nie ma innych opcji, no możemy w milach sobie to ustawić. Info o pojeździe. I tutaj terenowy tryb. Możemy sobie tutaj zrobić jak to się nazywa, pauzę po prostu. Tak, tempomat, ekonomia paliwa. Jest tutaj tryb 4-cylindrowy, info podróży. No i tu macie długodystansowe zużycie paliwa 16,8 litra. To jest taki cykl mieszany. Raz spokojniej, raz zepnięcie, trochę trasy, trochę miasta. No ale z 5000 km audio, komunikaty, ustawienia ekranu. Jeszcze tutaj podsufitka do bramy garażowej. Tutaj jakiś asist, SOS, surowizna. Ja na przykład też lubię sobie czasami zjeść taką troszkę kwaskowatą papierówkę i mi się podoba. No, tutaj jeszcze jest zawias, ale ta maska jest ciężka. Muszę tutaj szukać tego bolca. 6,4 litra chemii. V8 oczywiście wolno ssąca na wtrysku pośrednim. Taki właściwie dość normalny silnik. Właściwie jest taki nienormalny, znaczy nienormalnych. Może tak, z ciekawostek. Mamy tutaj system MDS, czyli odłączanie cylindrów. I muszę przyznać, gdy tak jeździmy sobie normalnie i nie pałujemy tej maszyny, działa on bardzo często. Troszeczkę to słychać, takie lekkie jest buczonko. Ale tutaj normalnie to wszystko jest połączone z dolotem. Patrzcie, to wszystko jest dolot z tego co widzę. O, tutaj się łączy. Aha, i tutaj jeszcze takie oto gumy, ok. Silnik ten generuje 470 koni mechanicznych oraz 637 Nm we Wranglerze. To jest hit, dzik straszny. 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów TorQ Flight oraz dwubiegowa skrzynia rozdzielcza Select Track. To jeszcze z takich informacji dziwnych, no w blokady mostu, no to wiadomo, wzmocnione zawieszenie, przełożenie reduktora 48:1. I dobra, myślę, że możemy zamykać. Ja nie mogę, no zabawę cacuszko. Zużycie paliwa, bo to jest ciekawe. Dzięki systemowi odłączania cylindrów, no to nawet jeżdżąc tak przepisowo sobie po Szczecinie, można się zmieścić w 15-16 litrach, tak oceniam. No chyba, że trafimy w jakieś ostre korki, no to wyjdziemy raczej pod 2 dyszki, no bo nie ma tutaj systemu start-stop, ale no to wiecie, to różnie. Jeśli chodzi o trasę, właściwie mówi, że tutaj przy 120 km na godzinę jadąc poza miastem zużycie wynosi mniej więcej 11 litrów. Szczerze w mieście spodziewałem się takiego normalnego zużycia 22-23 litry, a poza miastem strzelałbym, ja wiem, patrząc na te wszystkie kształty, no 14-16, no. Ciekawe, taki Wrangler jest bardziej ekonomiczny niż Mercedes klasy G z V8 pod maską. Osiągi. Przyspieszenie do pierwszej setki. Producent deklaruje 4,5 sekundy do 100 km na godzinę. Prędkość maksymalna podobno 112 mil, kagańczyk, czyli mniej więcej 180, ale taki Wrangler wychodzi na oponach, wiecie, średnio stworzonych na próby autostradowe i po prostu one mają indeks prędkości do 160 km na godzinę. I dobra, co? Myślę, że możemy przenieść się na autostradę. Ja wiem, że to jest totalnie bez sensu w przypadku takiego samochodu, ale trzeba. Powiedzcie mi, jak samochód z 6.4 chemii pod maską mógłby nie furczeć i nie burczeć? Palimy? Ja pierniczę. Ryk, strzały, wszystko. Zaczynamy specjalnie z innego miejsca, aby od razu sobie zrobić soundcheck. Szczerze, nie będzie to długa próba autostradowa, bo nie ma sensu. Po prostu tak symbolicznie bujniemy się do tych 160 km na godzinę. Patrzcie, jakie polóweczki tutaj. A nie, polówka, Golf, Panda i polówka. Ale fajna ekipa, pojechałbym z nimi. Ale słuchajcie, dźwięk w takim Wranglerze jednak nie jest rzeczą, która najbardziej mi imponuje. Pewnie imponujące są tutaj walory terenowe tego samochodu. Wiecie, co tutaj jest
najlepsze? No tutaj musimy spokojnie, bo kostka brukowa. To jak ten wóz przyspiesza. Po prostu to przyspieszenie poniżej 5 sekund do setki w takim samochodzie, z tym widokiem tutaj, proszę bardzo. 4,76, no ludzie. Też jak ten samochód jest bezpośredni. Jezus Maria. I od razu tutaj zrobimy sobie soundcheck. Czekajcie, stop, to ładnie, trzeba się tutaj zatrzymać. No i jedziemy, otworzymy sobie może okno. Jejku. Ale czekajcie. Dwójeczkę damy? Damy dwójeczkę. Jeśli chodzi o prowadzenie, no cóż tutaj mogę dodać? No układ kierowniczy w tym samochodzie jest mega taki oldschoolowy. To wszystko jest takie mechaniczne wciąż. To jest to samochód offroadowy, no co no tutaj... Jezus Maria. Zamykamy. Wjeżdżamy na autostradę. To jest coś niesamowitego. Nie wiem, jakiego drugiego terenowca jakiegoś można tutaj zestawić z Wranglerem. Były podobne odczucia. Czekajcie, zobaczę, kamerka nagrywa. No i takie od 50 km na godzinę depnięcie. No i dobra. I 160 km na godzinę, już nie będziemy bardziej cisnąć. Możemy sobie sprawdzić w sumie prędkości obrotowe, tylko ustawię tutaj sobie prędkościomierz, bo mi kamerka zasłania. Jako iż auto jest oparte na ramie, to oczywiście czujemy te wszystkie niedoskonałości drogi i tak nami troszeczkę podszarpuje, ale to jest normalne w autach na ramię, no wiecie no. Czekaj, bo tu limiter jest na 120 km na godzinę ustawiony. Dobra, 120, no to jest mniej więcej 1931 obrotów. Dajmy na to 100. To są takie normalne prędkości dla Wranglera, jak lecimy w trasę, mimo tego całego przyspieszenia. Ale jak ten samochód, jaki to jest zwierz okropny, straszny, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja nie wiem, zawsze jak mam do czynienia z 6.4 chemii w jakimkolwiek samochodzie, zawsze mnie to jara. 100 km na godzinę, no to tutaj już 1568. No i co? Jeszcze może jakaś próbka przyspieszenia? No i dobra. No. Jezus Maria. Jak ten samochód chodzi? No z pewnością dla wielu może to być zaskakujące. Wiecie, ja tutaj się skupiam ciągle na przyspieszeniu, a przecież ten samochód w zasadzie nie wiadomo po co został stworzony, czy taka moc jest potrzebna w terenie, ale who cares po prostu, amerykański wóz, no to amerykańskie po prostu, amerykański who cares, że ktoś powie, że ten samochód nie ma troszeczkę sensu, czy ta konfiguracja i co z tego, nie musi. Dobra, tutaj zwalniam, bo za chwilkę 80 km na godzinę, oj, to już do samej granicy, to tak jak wspomniałem, no taka symboliczna próbka autostradowa, za chwilkę 80, no mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten odcinek wam się niesamowicie to wszystko podobało, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.